Cześć, dzień dobry, wieczór. Witamy was w kolejnym odcinku Podcastu Między Nami. To znowu my, czyli Sky I Barbarella, aczkolwiek ja nie jestem Barbarella, Poważnie? ona jest. No. Chociaż dzisiaj nie wyglądam zbytnio jak Barbarella. A jak to wyglądasz, no? Ciekawa jestem, czy jesteście w stanie Daj rozpoznać, zgadnąć, nie mów im. do kogo jestem dzisiaj podobna, bo podobieństwo jest uderzające. Wyjątkowo przypadkiem, bo tak naprawdę ja się inspirowałem, może nie inspirowałem, ale miałem coś na myśli tworząc tą kreację, a wyszło tak jakby efekt końcowy zupełnie inaczej niż się spodziewałem i wszystkich nas szokował. Mamy kogoś w domu, a kogo? Dajcie znać tam na dole w sekcji komentarzy, a jak już jesteśmy tam na dole, to tam jest również magiczny przycisk. A wiesz jaki? Ja mogę powiedzieć. Możesz, pozwalam. Dobra, ja na razie po prostu powiem to jako zagadkę, O, okej? Zaczyna się w czerwonym kolorze, tak. ale jak naciśniesz, robi się szary. Oj, wiem. Wiesz co, wiesz? Subskrybuj. Subskrybuj, dokładnie. Także klikamy tutaj. O tam. Tutaj, uderz w dzwona. Dzyń, dzyń. Lajkujemy, komentujemy i przekazujemy dalej informacje o tym, że jesteśmy dla was w każdy weekend. Dobra, przestań, bo intro czeka. Bum, lecimy. Bądź z nami, wolę to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy co zostanie między nami. Podcast między nami. Witajcie po intrze. Wiecie, o czym będziemy dzisiaj gadać? A ja chciałam powiedzieć pośpiewane? Pośpiewane. Ja śpiewałem, a ty? Też. No Chociaż jasne. nie umiem, ale dzisiaj mogę. No chwyta. Noga sama chodzi. A wiesz, o czym będziemy dzisiaj gadać? A wiem, A powiesz im? o sztucznej inteligencji, o AI, o tym, jak to wpływa na nas, czy to jest coś dobrego, czy niedobrego, czy może nam to pomóc, czy zaszkodzić, czy może to przejąć nasz I świat. czy nie za dużo już tego? A jest za dużo? Wydaje mi się, że to się robi coraz bardziej pochłaniające nasz taki ludzki aspekt na Ale świecie. używasz na co dzień? Używam, niestety. Czym ci pomaga? Wiesz co, we wszystkim obawiam się. Wiesz co, jest ten cały chat GPT, nie? Znamy, kolegujemy się. I ja sobie zawsze wchodzę i mówię tak, dobra, znajdź mi kupony rabatowe do tego sklepu. Bum, lecą. Napisz mi dzień dobry na Facebooka, bo chciałbym jakoś lepiej to powiedzieć. Mam, bum. Życzenia urodzinowe, mam, bum. Przepis na kurczaka, mam, bum. Także pomaga mi. Ale czy to jest taka pomoc, której faktycznie potrzebujemy? Czy to przypadkiem nas nie rozleniwia? Bo tak, to jeszcze do niedawna sami szukaliśmy w internecie podpowiedzi, jak zrobić tego kurczaka wspomnianego przez ciebie. Albo wysilaliśmy nasze szare komórki, żeby napisać to powitanie na Facebooka. Tak, na pewno dużo więcej człowiek musiał się nagimnastykować, żeby coś skleić, nie? Wiesz, tak żeby Wiem. to brzmiało jakoś po ludzku. Teraz możesz siedzieć 3 minuty i mówisz tak, no dobra, pójdę, napiszą mi. I z reguły to po prostu jest dobre, więc wtedy już ci się nie chce tego poprawiać. Ale ty stajesz się w tym momencie leniwy. No stajesz się leniwy, no tak, i coraz głupszy niestety, dlatego, że twój mózg nie jest stymulowany tak, jak być powinien. To czy w takim razie powinny być jakieś reguły, zasady, które powinny zostać użyte w momencie, kiedy korzystamy z tego czata GPT, kiedy korzystamy ze sztucznej inteligencji? Bo owszem, ona może być bardzo pomocna, ale żeby nas tak nie ogłupiać. No wiesz co, na pewno wszystko powinno być robione ze zdrowym rozsądkiem. Wszystko na świecie. Wszystko? Wszystko? Ja lubię wam tak palcem do kamery, nie? Wszystko musi być robione z głową, zdrowym rozsądkiem, dlatego, że koniec końców jest to przydatne urządzenie, ale kiedy jest nadużywane, to wtedy ty tracisz na tym. Tracisz właśnie swoją inteligencję, bo ona się gubi, bo przestaje być używana. A czy, skoro jesteśmy już tak w życiu codziennym osadzeni w tym momencie, podczas naszej rozmowy, powiedziałeś o tym czacie, czy są jeszcze inne urządzenia, które korzystają z tej sztucznej inteligencji, tak na co dzień? Czy masz coś takiego w domu? Mam. Kiedyś korzystaliśmy z różnych urządzeń, typu liczydło, alarm, dyktafon, wszystko było osobno. Umiesz się posługiwać liczydłem? Wiesz co, ja jestem z tych czasów, że umiem, nawet miałem w szkole i przesuwałem koraliki. Tak, ale teraz wszystko mam w jednym miejscu. Mam w smartfonie, który mi przypomina, który mi prowadzi mój kalendarz, prowadzi mi księgowość, prowadzi mi bankowość, prowadzi mi maile, czyli moją korespondencję i tak dalej. Wszystko się skomputeryzowało, a teraz już nawet samo się pisze, samo się prowadzi. Ale poczekaj, czy taki telefon, ten smartfon, to on można go porównać, podciągnąć pod tą sztuczną inteligencję? Myślę, bo od tego się wszystko zaczęło. Od tego się zaczęło, że właśnie ta technologia stała się być taką nieodzowną częścią naszej rzeczywistości,
a teraz to po prostu poszło dalej. Może masz w pewnym sensie rację, bo są takie teorie spiskowe. Pewna bliska mi osoba tak zasugerowała, a co jeżeli chcą nas sklonować, ludzi, i już są ku temu pierwsze kroki? No bo popatrz, takie smartfony, na przykład iPhony, najpierw był odcisk palca. Potem skanowanie twarzy, teraz skanowanie oka i wbudowana sztuczna inteligencja, która sprawdza Otwiera twoje nam maile. oczy podczas rozmowy. Wszystko sprawdza. I ty jak nie pamiętasz, o czym rozmawiałeś, nie wiem, z doktorem 15 stycznia, to ta sztuczna inteligencja ci Ona podpowie. wie. Mhm. I właśnie dostałam taką informację, oni nas chcą sklonować całkowicie. Wiesz co, temat klonowania jest jakby wszechobecny od naprawdę niepamiętnych czasów. Zawsze ktoś coś podejrzewał, że takie coś może będzie w Ale przyszłości. była owieczka Dolly. Ja owieczki Dolly osobiście nie znam, ale coś słyszałem o Marilyn Monroe, że podobno ona była jakoś klonowana, że miały być dwie. Co ty mówisz? Tak, że jak jedna umrze, to druga będzie żyła potem, tak żeby... To coś nie wyszło. No właśnie nie wiem, czy to jest prawda, wiesz, bo ja nigdy nie sprawdziłem tego źródła, ktoś mi tak powiedział, ja łyknąłem i poszłam. I przekazałem właśnie dalej. Przekazałem dalej, publiczności, cześć. Tak, wiesz co, ja chyba nie wierzę w klonowanie, aczkolwiek wierzę w klonowanie rzeczy, może nie ludzi. Ale co rozumiesz poprzez klonowanie rzeczy? No teoretycznie z fabryki wychodzą same klony rzeczy. Na przykład tej czaszki, tego kubeczka. Znaczy, ja czytałem dużo informacji na przykład o klonowaniu mięsa. Wiem, że da się na przykład wyhodować komórkę mięsną, tak jak masz na przykład kurczaka. I oni potrafią zrobić nowego kurczaka, który tylko bazuje na jednej komórce pobranej z prawdziwego kurczaka. Równie dobrze można wydrukować na drukarce 3D mięso w tych czasach. Pewnie można. No tylko, można, że to są w jest restauracjach dostępne potrawy mięsne Co ty z gadasz? drukarki 3D. To nie wiedziałem. Steki, nie steki, rolady mielone. Nie wiedziałem, ale właśnie czytałem, że generalnie gdzieś tam w przyszłości to mięso ma nam naprawdę zastąpić całkowicie mięso, bo jest hodowane w kontrolowanych warunkach i pochodzenia właściwie naturalnego, bo pochodzi z jednej cząstki kurczaka, która się potem multiplikuje. Czyli teoretycznie będzie trzeba poświęcić Powiela. jednego kurczaczka i Tak. będziemy mieli nieskończoną ilość kurczaków. Dokładnie. Ale nie o mięsie, nie o klonowaniu mięsa dzisiaj miało być mówione, miało być o sztucznej inteligencji, o tym, czy ona nam pomaga, czy szkodzi. Mi się wydaje, że w pewnym sensie może nam bardzo pomagać, bo na pewno wśród naukowców, nienaukowców, lekarzy pomaga również interpretować wyniki badań. Zdecydowanie. Zdjęcia, nie zdjęcia, RTG i to może być duża podpowiedź, duże ułatwienie w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony może zabrać wiele zawodów. Zdecydowanie, tylko wiesz co, zanim przejdziemy dalej, ty tak mnie zapytałaś, Tak? czy ja korzystam ze sztucznej inteligencji, ale powiedz mi, czy ty korzystasz? Wiesz co, ja teraz się zastanawiam, czym ta sztuczna inteligencja w życiu codziennym jest? Czy No jest coś, to co ta... zastępuje twój mózg. Czy to jest Alexa, którą używam, żeby drzwi otworzyć i sprawdzić, jakie są powiadomienia? To jest bardziej smart home, ale to też trochę tak, dlatego że Alexa koniec końców ma wiedzę, której ty możesz potrzebować, dlatego będziesz szła do niej zaczerpnąć. No bo mogę jej zapytać, jaka dzisiaj pogoda, albo co się wydarzyło w takim roku, Dokładnie. albo gdzie nas słuchać. A gdzie nas słuchać? Na Wszędzie. YouTubie i Spotify'u na przykład. Dokładnie. I z czasem na całej reszcie. I Alexa nas gra. Gra? Gra. Co ty gadasz? Jeżeli masz podłączonego Spotify i powiesz, puść mi między nami podcast, gra. Pięknie, wiesz, że ja parę dni temu zapytałem się czata GPT, mówię tak, powiedz mi wszystko, co wiesz o Skylicious Beauty. I mi wywalił, słuchaj, Całe brudy? Nie, cały elaborat. Napisał mi właśnie, czym się kieruje marka, jakie są wartości, kto stoi za marką, jakie kolory i tak dalej, wszystko, ale jak zapytałem, czy ma jakieś kody rabatowe do Skylicious, nie ma, ale powiedział, że zasubskrybuj do newslettera, a wtedy dostaniesz coś na skrzynkę. No proszę, jaka reklama się tutaj wbiła, piękna. Pięknie. Piękna, ale mówię, nie wiem, czy ta Alexa jest do końca sztuczną inteligencją, czy ten smartfon, no nie, no to jest takie mini biuro na wyciągnięcie ręki, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc nie wiem, czy Wiesz co, tak myślę, naprawdę. że tak naprawdę sztuczna inteligencja to jest dużo więcej niż tylko ChatGPT czy Alexa. Teraz mamy obrazy kreowane sztuczną inteligencją. Za czym idzie? Przepraszam bardzo, to jest produkt graficzny. Powiedzmy, powiesz mu, stwórz mi zdjęcie kobiety jedzącej gofra w górach. w górach. I on ci stworzy to zdjęcie, a ty możesz to zdjęcie sprzedać. Ale czy to już jest w tym momencie sztuka? Po części jest.
Po części jest, dlatego że to jest twój czas, to jest twoje sposoby, żebyś ty wygenerował taki obraz, jaki rzeczywiście chcesz osiągnąć i dopiero po iluś tam próbach ty masz to, co chciałeś. I nie każdemu jest to dane, nie każdy to potrafi. Nie możesz się podpisać, że to jest twoja praca, ale ty ją wykonałeś korzystając z usług właśnie sztucznej inteligencji. No dobra, no to powiedziałeś przykład tego obrazu, ale mając swoje jedno zdjęcie, czy tam kilka zdjęć, wrzucasz też do takiej aplikacji ze sztuczną inteligencją i powstają twoje nowe zdjęcia. No, Czyli na przykład, to odbiera pracę fotografom? no na przykład teraz kojarzysz taką markę odzieżową Mango? Kojarzę. Ona właśnie zwolniła wszystkich modeli i teraz cała marka Mango zrobiła kampanię bazującą na ludziach, którzy nie istnieją. O. Tak, wszystkie modelki, wszystkie modele ciuchów, które są na modelkach, nie są prawdziwymi zdjęciami, nie są prawdziwymi ciuchami. Za czym idzie? Jest teraz trochę taka nagonka na nich, dlatego że to nie są prawdziwe zdjęcia produktu, dlatego jest to false advertising, czyli fałszywe reklamowanie się, bo one rzeczywiście tak nie wyglądają. To są stworzone komputerowo produkty, projekty i tak dalej, dlatego nie wiadomo, jakie ma to przełożenie na rzeczywistość. I wydaje mi się, że coraz więcej marek będzie tak robić. Jest łatwo. Powiem ci, że chyba nie tylko marki, chociaż używanie sztucznej inteligencji, tak jak powiedziałeś, do zdjęć, spoko, jeszcze to rozumiem, ale na przykład parę miesięcy temu było bardzo głośno w Polsce o pewnej rozgłośni radiowej, w której rozwiązano umowy ze wszystkimi dziennikarzami i speakerami i zastąpiono ich właśnie sztuczną inteligencją. Pojawiła się pani Krysia sztuczna, pan Janek i inne osoby i nawet powstał wywiad z nieżyjącą już panią Szymborską. Tak. I wydaje mi się, że dla takiego zwykłego człowieka, który by włączył to radio, nie do końca by znalazł różnicę. Tak, ale tutaj właśnie warto zaznaczyć, że dużo ludzi w ten sposób traci pracę. Powiedziałaś, że pozwalniali dziennikarzy I odbiło się to bardzo dużym echem, tak. Dokładnie i będzie tego coraz więcej. Ale nie brzmi to tak, jak ten realny człowiek. No nie brzmi, ale ludzie się robią nie ma tego ciągnięcia, pomyłki na żywo. Ludzie się robią coraz mniej potrzebni w takim wypadku. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że to też się obróci przeciwko nam. Że ludzie powiedzą, że potrzebujemy teraz tej ludzkiej cząstki. Niech to wróci, bo za tym tęsknimy. I to wszystko też gdzieś tam ujdzie. Ta cała sztuczna inteligencja gdzieś tam koniec końców zejdzie na drugi plan i ludzie wrócą. No dobra, ale są inne też zawody, które już powoli są zastępowane robotami. Humanoidami. Tak, już za chwilę ma pojawić się robot, który będzie cię tatuował. Słyszałem o Już są roboty w fazie testów, które mają zastąpić barbera, fryzjerki. No i co, pójdziesz Są roboty, które rzęsy robią już na pewno, bo to widziałem. Paznokcie i popatrz, ile osób może stracić w tym momencie pracę, tak całkowicie. Tracą. Zobacz, że copywriterzy nie są już przydatni. No nie. Kiedy ja budowałem swoją stronę, ja płaciłem osobom, żeby za każdą literę miały zapłacone, którą mi napiszą, czyli opisy moich produktów, opisy na stronę. Teraz nikt z tego nie korzysta, bo mamy ten chat GPT, o którym mówiłem. Jeżeli chodzi o grafików, no to tak, kiedyś były te stock photos, wiesz co to są, tak. nie? Czyli te zdjęcia, które ty robisz, możesz je sprzedać. Teraz zdjęcia są generowane automatycznie i właściwie wyglądają bardzo realnie. I one też są sprzedawane, aczkolwiek już praca tych ludzi, którzy sprzedawali te zdjęcia, też schodzi na drugi plan. Byli aktorzy głosowi. Tak, lektorzy. Którzy robili różne, wiesz... produkcje, teraz już nie trzeba, bo są ludzie, którzy to zastępują. Są ludzie, którzy używają pewnych utworów do podcastów i tak dalej, które były stworzone przez ludzi na zamówienie, a są ludzie, którzy je generują komputerowo. I gwiazdy też powstają, które tak naprawdę nie istnieją i są wytworem sztucznej inteligencji. Sam dzisiaj mi pokazywałeś takie influencerki, które w sumie nie istnieją. A trzepią kasę. A trzepią grube hajsy i pojawiają się nawet jako goście w podcastach, w programach. Zdecydowanie. I to jest niesamowite, ile osób followuje te wytwory. Przerażające jest to, wiesz, dlatego, bo te osoby są idealne. Zbyt One idealne. mają idealne proporcje, idealne twarze i tak dalej. Dlatego przyjemnie się na to patrzy i ludzie to wolą od prawdziwych ludzi, bo ludzie mają niedoskonałości i to też jest okej. To jest normalne. Ja też mam, ty też masz. Mam. Tak, a to jest po prostu coś, do czego my zawsze wzdychamy,
ale my zawsze wzdychaliśmy do tej idealności, perfekcyjności i tej nieprawdziwości. Dlatego faceci, wzrokowcy będą lubić takie rzeczy. Masz tu chyba rację, no ale nie wiem, czy to tak do końca jest zdrowe, bo co by było, jeżeli taki ten facet wspomniany przez ciebie, który tam wzdycha do tej sztucznej kobitki, może nawet nie zdawać sobie sprawy, że ona jest sztuczna i zacznie rozmawiać z takim botem Są takie miłości. i się zakocha. Mhm. Wiesz, co mnie przeraża? Że tak naprawdę aż śmiesznie łatwo byłoby mi użyć moją twarz i użyć właśnie tych programów komputerowych, żeby zrobili mi całe portfolio modelowe, gdzie ja nie będę musiał iść w góry zrobić zdjęć, ja nie będę musiał się gimnastykować w błocie, w lesie, nie wiadomo gdzie, w rzece. Ja mam gotową galerię zdjęć, ja ją wysyłam do pierwszej, lepszej agencji modelingowej i ja mam szansę na coś, w czym nie jestem dobry, z czym nie mam styczności i tak dalej, bo mam dobre zdjęcia, jest moja twarz, zgadza się. I oni mnie będą wysyłać na projekty, a ja będę koślawy, będę zielony w temacie. Nie będziesz wiedział, jak się zachować. Ale nie tylko można tak oszukać widza, czy też odbiorcę, bo niektórzy korzystają ze sztucznej inteligencji, tworząc teledyski. Właśnie używają tylko swojej Widziałem. twarzy i jest cały teledysk. Nawet chyba Snoop Dogg brał w czymś takim udział, reklamując jakieś takie aplikacje. I to było niesamowite w sumie, bo to tak realnie wyglądało, tak fajnie. Ja akurat obserwuję kilku artystów, którzy robią takie teledyski, wiesz. To może nawet nie do końca jest tak, że tylko twarz. Nagrywasz siebie na zielonym ekranie, i potem jesteś wycięty, ale całą scenerię, wszystko, co tam się dzieje, tworzysz w programie, czyli na przykład wiszące kable, ściany, światła, w jaki sposób ma, nie wiem, pył lecieć, gdzieś w powietrzu się unosić i tak dalej. To wygląda bardzo realnie, wymaga bardzo dużych nakładów pracy, bo to nie jest coś, co sobie wpiszesz, ci się samo zrobi. Przede wszystkim wymaga umiejętności i ja na przykład to cenię, bo to są umiejętności, to jest twój poświęcony czas, to jest praca. A coś, co jest wygenerowane całkowicie komputerowo, mówisz na przykład zrób mi teledysk o pszczółce Mai i masz go w 10 sekund, to nie jestem pewien, jaki tutaj jest twój wkład w to wszystko. A zobacz, możemy przetestować twoje włosy jako green screen. O, już nie taki green screen, bo mam czarny odrost. Dzięki Kontrolowany. Zunia, piękna praca. Ale może coś pokombinujemy, może coś tam wrzucimy, zobaczymy. Wiesz co, jest też takie na przykład bardzo fajne zjawisko. Nie wiem, czy słyszałaś o Daisy. To jest twój kot. Też, ale Daisy została stworzona właśnie przez sztuczną inteligencję do dobrych czynów. O! Sama jesteś tego świetnym przykładem, że otrzymujesz dużo telefonów, gdzie oni dzwonią, naciągacze. Oj tak, Znamy? znamy. I Daisy powstała za pomocą Virgin Mobile, czyli jedną z naszych takich sieci komórkowych i ona powstała po to, żeby zmarnować czas naciągaczom. O. I teraz tak, jeżeli do ciebie dzwoni naciągacz, jest on automatycznie przekierowywany do Daisy. O. Daisy wchodzi w postać takiej starszej kobiety, która jest taka nieporadna i bardzo lubi koty. I on na przykład chce jej coś sprzedać, a ona mu opowie o swoich kotach, ona mu opowie o problemach i tak dalej i ona stara się utrzymać go jak najdłużej na linii, żeby zmarnować czas. I teraz, moim zdaniem świetny projekt. Bardzo dobry ja się pomysł, tym nie strasznie słyszałam jaram. o tym. Jak pokażę ci ją później, jak ona w ogóle wygląda. Bo właśnie potem wszystkie te połączenia są przekierowywane bezpośrednio do Daisy, a ona marnuje im czas. A to jest jakaś aplikacja, że można tam się Nie, to dołączyć? jest od nich, od Virgin Mobile. Po prostu Brzmi jak rewelacyjnie. raportujesz numer, to wtedy on nie jest blokowany, Tylko przekierowywany bezpośrednio do Daisy. Fantastyczny pomysł, jeszcze o tym nie słyszałam, ale to jest dobre działanie sztucznej inteligencji. To jest bardzo dobre. Ja jestem jak najbardziej za, jeśli o tym mowa. Sztuczna inteligencja nie zawsze musi być zła. Właśnie dlatego ją tak lubimy, bo ona nam pomaga. Ona odgrywa fajną rolę w naszym życiu i właściwie jest dużym ułatwieniem. Dlatego ja nie twierdzę, że jest zła. Przeraża mnie wizja tego, że ona po prostu może pozabierać nam dużo tej właśnie takiej ludzkiej cząstki, że ona może nam zabrać pracę, ona może nam zabrać tok myślowy, bo przestajemy korzystać z mózgu, tak jak mówiłem wcześniej. Na koniec wam opowiem fajną ciekawostkę o dezautomatyzacji mózgu, bo jest fajne ćwiczenie, które pomoże wielu z was, mi pomagało. No, dezautomatyzacja mózgu jest ważna. Ja ci powiem dlaczego i opowiem tak pokrótce.
Jeszcze a propos tej sztucznej inteligencji, dobrych i złych stron i o tym, co powiedzieliśmy na samym początku, że to tak nas trochę rozleniwia. Mnie przeraża to, że młode pokolenie, jeszcze będąc w szkole, czy w koledżu, czy na studiach, korzysta z tej sztucznej inteligencji, żeby pójść tak na skróty i tu esej, tu wypracowanie, tu jakąś Mi pracę. się wydaje, że nauczyciele już wiedzą. No są też programy, żeby sprawdzać, ale są też programy, które potrafią przechytrzyć te programy, które sprawdzają, czy to jest Teraz łatwo się w oszustwo. tym pogubić, co? I można nieźle przykombinować. Ja rozumiem, że można sobie pomóc, bo nie chce ci się iść do biblioteki, poszperać się w źródłach i znaleźć odpowiedź na jakieś nurtujące pytanie, ale Dużo ludzi kończy prace magisterskie napisane w ChatGPT i tak to jest dalej. straszne. Tak, ale wydaje mi się, że oni już to wiedzą, że jak ci każdy uczeń odda pracę, która będzie pisana w takim samym stylu, może być o zupełnie czymś innym, ale to widać, bo oni mają jednak tą wspólną cząstkę, która często zaczyna się zdaniem otwierającym, potem masz rozwinięcie i na końcu masz pytanie. Mhm. Mało który człowiek to robi, ale ChatGPT zawsze daje pytanie na końcu, żeby podtrzymać rozmowę. Co jest w ogóle bardzo sprytne, bo wtedy koniec końców ta rozmowa się ciągnie dłużej, bo chcesz mu Można odpowiedzieć i rozmawiać tak dalej. i rozmawiać. Dokładnie. Także dużo ludzi kończy kwalifikacje, których mieć nie powinno, mi się wydaje. No, to jest straszne. Ale my wierzymy, że wy jednak jesteście tacy jak trzeba i Dobrze. kwalifikacje są odpowiednio zdobyte i nie ma tu miejsca na oszustwa. O nie, 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 nie. My na szczęście nie jesteśmy wygenerowani, my jesteśmy prawdziwi. Tego nie wiesz. Ja mogę być hologramem. Będę wyglądać bardzo realistycznie. Prawdziwy. No dobra. Złapała mnie. Ale a propos hologramów, to No. też jest niesamowite zjawisko. Ja nie wiem, czy to można podpiąć pod sztuczną inteligencję. Jest, bo to nie jest wykonane przez człowieka. Znaczy po części jest, ale... No człowiek stworzył ten No tak. hologram, ale są koncerty gwiazd, które niestety już nie są z nami na ziemi, czy Whitney Houston, czy gdzieś tam Michael Jackson, czy Tupac, czy nawet ABBA, mimo tego, że żyje, to koncertują w swojej tak, wersji holograficznie. 18 lat temu i to jest na pewno niezwykłe przeżycie dla fanów. Ale nie tylko. Nie tylko. Pamiętasz, jak ci mówiłem o Hatsune Miku? No, Hatsune Miku jest w ogóle postacią anime, nie? Czyli to jest taka narysowana dziewczynka. Ona ma większe grono fanów niż powiedzmy Britney Spears, bym powiedział nawet. O. Ona jest na takim poziomie. Ona robi koncerty na potężną skalę, a ona nigdy nie istniała. Jej muzyka jest wygenerowana komputerowo, jej wygląd jest wygenerowany komputerowo, ona stała się franchisem. To znaczy, że ma sprzedawane zabawki, ma sprzedawane breloczki, koszulki Wszystko. i tak dalej, wszystko z nią. Ona stała się znakiem towarowym. Mimo tego, że nigdy nie istniała, ona zrobiła więcej pieniędzy niż ty zobaczysz w życiu. to ktoś, kto to wymyślił, miał nieźle Sprytne. głowę na karku. Mhm. No tak, a teraz patrząc w przyszłość, czego się jeszcze możemy spodziewać od sztucznej inteligencji? Bo mamy zastąpionych fotografów, mamy zastąpionych copywriterów, pisarzy. Radiowców, barberów, tatuażystów. Ja się obawiam, że może nadejść taki moment, że już nie będzie dla nas miejsca. No patrz, taksi samo jeździ. No są. Wchodzisz do sklepu Amazona, nie ma sprzedawcy. W Polsce chyba w Żabkach tak jest. Dokładnie. Skanujesz tylko kartę Coraz mniej ludzi pracuje. Czyli za chwilę dla nas nie będzie miejsca. Za chwilę powstanie taki sztuczny Sky i on będzie zabawiał ludzi na To TikToku. ja wam obiecam. My zostaniemy tacy cali ludzcy. Z wami i między wami. Między wami. Ja wiem, słuchajcie, że machamy do was z ekranu, ale koniec końców to też jesteśmy prawdziwymi ludźmi i z wami też będziemy się spotykać na żywo. Będziecie mogli zobaczyć, że nie jesteśmy wygenerowani komputerowo. To prawda. To prawda. Ale ta sztuczna inteligencja, bardziej byś się skłaniał, że to jest dobre czy złe, mimo wszystko? Ja myślę, że to jest dobre, ale przeraża mnie to po prostu. Przeraża mnie, że to wszystko zaszło aż tak daleko i leci jeszcze dalej, także nie wiadomo, gdzie to się zatrzyma, a na chwilę obecną już jesteśmy na tym etapie, że jest tego trochę za dużo. Ja, jak powiedziałam już wcześniej o tym niby klonowaniu, mnie bardzo przeraża fakt, że taki właśnie telefon może podsłuchiwać nasze rozmowy i je zapisywać sobie w pamięci, ma dostęp do naszych maili, do wiadomości, które byśmy ze sobą wymieniali i mówię, że mogę go zapytać, co robiłam tego i tego dnia, albo co powiedziałam tego i tego dnia o takiej i o takiej godzinie i on mi dokładnie wszystko powie, nawet cofając się ileś lat wstecz. Zauważyłaś takie zjawisko kiedyś, że na przykład
przykład, nie wiem, rozmawiałaś ze mną o czymś, a za chwilę wyskakują ci reklamy Że nas związane. podsłuchują, tak. Bo ja zawsze to widzę. Na przykład Alan zresztą do mnie mówi, o, fajna jest ta nowa maszynka, którą mi kupiłeś na święta. Za chwilę patrzymy, mamy reklamy maszynek co chwilę na Facebooku. To tak jak są TikTok i takie filmiki, że mężczyzna zostawia swój telefon, idzie do łazienki, kobieta podchodzi, mówi torebka, pierścionek, kwiaty w czasy, Widziałem. torebka, pierścionek, kwiaty w czasy. Odkłada telefon i potem facet odpala i o, kochani, może jednak pojedziemy na wakacje. Mhm. Działa. Niestety tak to działa. A powiedz mi tak, zastanawiałeś się może, czego się nie da zastąpić sztuczną inteligencją? Ginekologa. Nie wiem, nie byłem. Ale pierwsza myśl tak naprawdę. Ja myślałem o chirurgu właśnie, ale podobnie, no. Ale chirurg już też są właśnie te roboty, które potrafią tam. Nie wiem, czy będzie aż tak dokładny i będzie w stanie zauważyć, co się dokładnie dzieje, otwierając ciebie, nie wiem, na klatce i ci grzebiąc tam i czy będzie w stanie zauważyć jakiś krwotok w tym samym czasie, co żywy Ja człowiek. nie wiem, czy bym zaufał maszynie, żeby akurat prowadziła operację na mnie, mi się wydaje. Chociaż na pewno jest bardziej kompetentna niż człowiek, dlatego że ona ma Wiedzę. taką wiedzę, której człowiek nie jest w stanie się w życiu Ale nauczyć. człowiek wie, co zrobić, jak coś się dzieje. Mhm. Ma tą praktykę, a praktyka czyni mistrza. Człowiek ma właśnie ten taki zmysł, taki refleks, czego na przykład maszyna może nie mieć. Nie nauczysz jej takiego nie sprytu, czegoś. Tego czegoś, co ten lekarz czy nie lekarz ma. Ale maszyna już na przykład potrafi zrobić jedzenie. Są też maszyny w Polsce, które ci, co prawda, hot doga zrobią. Czy to może zastąpić dobrego kucharza? Czy każda potrawa tak samo doprawiana? Ja ci powiem, ja mam taką maszynę w kuchni, która niby ma mi zastąpić wszystko. Dobrego kucharza, która ma mi sama ugotować, Ale szału nie ma. pozmywać i tak dalej. No ale co, nie zastąpi mi absolutnie niczego. Jednak po swojemu, jak doprawisz, to po swojemu, więc nie wiem, czy taka... Nie może się równać z taką, wiesz, ręcznie robioną kuchnią. Wydaje mi się, że jakby taka knajpa powstała, w której niby gotuje sztuczna inteligencja, na pewno byłby szał, byłaby furora i każdy by z ciekawości poszedł zobaczyć, jak to smakuje, jak to wygląda. Właśnie tak. Ludzie by poszli z ciekawości zobaczyć, ale czy by tam zostali i by Nie wiem. wracali? No właśnie, mi też Chyba, się wydaje, że byłaby nie. moda. Mhm. Możliwe, że tak. Może to było takie miejsce instagramowe, czy coś, żeby tam było warto chodzić, bo jest się z czym pokazać. Tak, że gotuje sztuczna inteligencja, że to jedzenie ci przywozi robocik, tak już w niektórych knajpach jest. Już byłem w To takiej taki restauracji. dziwny jest. Nie wiem, czy to lubię. Naprawdę nie wiem. Ja lubię kontakt z człowiekiem. Ja lubię wymianę energii. Wiesz, ktoś stoi w moim otoczeniu, ja tą osobę czuję. Ja wiem, czy ta osoba na mnie patrzy. Ja wiem, wiesz, o co chodzi? Wiem. Człowiek jest odczuwalny. Maszyna nie ma tego. Maszyna jest taką pustą. Ale może te roboty też zostaną tak zaprogramowane, żeby mieć tą energię, bo jak już powiedzieliśmy, można zakochać się nawet w takiej No może. sztucznej inteligencji, tak w patrząc bocie. przez pryzmat tego, co nam się gdzieś tam na TLC wyświetlało, można się zakochać we wszystkim. Już mieliśmy przypadki zakochania w Kołdrze. moście, w samochodzie, Chociaż ja swoją kołdrę bardzo kocham. kołdrę kochasz. Tak. No dobra. Taka cieplutka, przytuli, zagrzeje kopytka, zwłaszcza teraz, jak tak zimno za oknem. Ja wolę człowieka i to takiego jednego konkretnego. A to już wiemy, ale kołderka na drugim miejscu może być. No dobrze. Ale ta sztuczna inteligencja może być naszą zmorą, coś mi się wydaje w niedługim czasie. Na szczęście, my już o tym powiedzieliśmy, u nas jej nie ma, chociaż wydaje mi się, że możemy kiedyś się zinspirować tym, co by nam taki chat GPT powiedział, może żeby nam napisał scenariusz odcinka? Może my nie korzystamy ze scenariuszy. Tak nie wiem, czy wiecie, ale kochani, wszystko tutaj jest improwizowane. My mamy temat, a dalej to jest improwizowana rozmowa. Nigdy nie... Co ślina na język przyniesie. Dokładnie. Aczkolwiek chciałem też was zapytać, czy wy korzystacie z sztucznej inteligencji i w jaki sposób? W razie co, sekcja komentarzy jest wasza. Dokładnie. Jakim jest ułatwieniem w waszym życiu? Jak dużo z niej korzystacie, jak często i właściwie po co? Co wam to daje? W czym wam pomaga? Wszystko chcę wiedzieć. Wszystko? Wszystko.
Ja tak teraz, jak zadawałeś to pytanie, to odpowiadałam sobie w głowie na nie i na przykład jak byłam na wakacjach, to taki czat GPT mógł podpowiedzieć ciekawostki, mimo że w Google możesz wpisać, co ciekawego można zrobić, nie wiem, we Władysławowie, na Majorce, na Cyprze, gdziekolwiek, ale czat zdecydowanie szybciej ci podrzuci te informacje, bo Ja nie te- musisz już klikać w osobne linki. Ja też z tego tylko wszystko korzystałem. jest. Jak byłem z Alanką w Paryżu, to mówię tak, co warto odwiedzić, gdzie iść, kiedy otwarte i tak dalej. Co dobrego zjeść. Dokładnie. W jakim miesiącu odwiedzić dane miejsce i tak dalej. On jest tak potężny, jeżeli chodzi o wiedzę. Wydaje mi się, że już przestałem w ogóle chodzić do Gogli. Nie pytam w goglach na przykład, gdzie leży Majorka, czy coś tam, tylko wpisuję do ChatGPT, gdzie leży Majorka, jaką ma populację i tak dalej, i tak dalej. I ja dostaję referat, który jest jakoś wyjątkowo interesujący. Nie jest to wydłukane, nie jest to typowo informatywne, tylko on mówi tak, Sky, chcesz jechać na Majorkę, tak? No to słuchaj, tutaj masz kilka podpunktów, które mogą ci się przydać. Jakoś tak fajne w odbiorze to jest, prawda? Prawda. To też jest pomocne, na przykład, nie wiem, jeżeli mam przygotować z kimś wywiad do radia czy nie do radia, to taki czat też ciekawostki o danej osobie, nie wiem, Dokładnie. o Kleo, nie Kleo, czy nawet jakbym miała teraz przepytać ciebie, to też bym zapytała, no jakieś pytania, wymyśl mi do takiej osoby i już jest zdecydowane ułatwienie w pracy. Ja pamiętam, że kiedyś mi się to nie sprawdziło, bo miałem taką blokadę twórczą i chciałem poprosić ChatGPT, żeby pomógł mi z pisaniem piosenki. Mówię tak, napisz mi parę zdań, napisz mi coś tam i wszystko było tak bardzo nie moje. Mogło być fajne, ale to nie jest coś, co ja bym czuł, że płynie ode mnie. Po czym że, by się podpisał? Tak. To może by było w podobnym stylu, ale ja bym tego nie napisał w ten sposób, dlatego nigdy nie skorzystałem z tego tak, żeby żeby móc po prostu się podpisać, że moje. Wiesz co, ja zauważyłem na przykład wśród niektórych artystów, którzy wychodzą teraz na światło dzienne, oni z reguły się wywodzą od influencerów, czyli ktoś, kto zaczynał ten i nagle tak naprawdę co druga osoba robi muzykę, nie? Tak. Jakim cudem oni tak szybko tworzą? Jakim cudem oni Sztab nagle ludzi. wszyscy tak bardzo umieją śpiewać? Sztab ludzi. No właśnie, ludzi czy programów? Oni ci powiedzą, że sztab ludzi i ciężka praca, i ćwiczenia, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to magia programów działa. No i Też mi potem się tak mamy to, wydaje. co mamy do słuchania jako odbiorcy. Czy to jest dobre, czy złe? Nie wiem. Teoretycznie każdy w tym momencie, w tych czasach ma szansę zostać wielką gwiazdą. Influencerka, która niekoniecznie potrafi śpiewać. Okej, ma zajawkę, chce śpiewać, robi teledyski, a potem naraz pojawia się na największej imprezie sylwestrowej w telewizji i Mówisz o śpiewa. kimś konkretnym? Powiedzmy, że mamy jakieś tam typy, No. bo były co najmniej 2 sylwestry telewizyjne i właśnie w obu tych programach pojawiły się influencerki, które śpiewały. No i tam był potężny playback. Jedna miała bardzo potężny, druga taki nagrany, że niby śpiewa na żywo, ale wiesz, do tego wszystkiego jakaś rękawica, nie rękawica, tak trzymanie mikrofonu, żeby Żeby nie zasłaniać było widać. usta. Aha, rozumiem. No nie bardzo. No i potem taka osoba stoi, wiesz, na tej samej scenie obok gwiazdy, która pracowała naprawdę na swoją reputację ciężkim głosem, znaczy ciężką pracą, swoim głosem, Z ogromnym talentem. swoim pokładami godzin na lekcje wokalne, na swój warsztat artystyczny i to nie jest w porządku, moim zdaniem akurat. Ja rozumiem, że mogą być 2 gwiazdy, które sobie odnoszą sukces, ale jedna scena łączy tak bardzo drastycznie różne od siebie artystycznie rozwinięte gwiazdy. Tak. Artystów. No i nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, bo tych osób się nie powinno ze sobą porównywać, bo zupełnie inaczej osiągnęły to, co osiągnęły. Mi jest przykro, że osoby, które mają naprawdę ogromny talent, nie mogą się przebić, nie mają takiej możliwości, takiego zaplecza, sztabu, programów i siedzą, komponują, grają do szuflady. Niestety na sławę składa się bardzo wiele elementów. I to nie jest tylko talent. Tak naprawdę talent, bym powiedział, to jest 30% tego, co potrzebujesz. Do tego masz świetny marketing, do tego masz znajomości, do tego masz prezencję, do tego show, jakie możesz zrobić z tą muzyką, bo to, że ty staniesz, zaśpiewasz, to może być mało. Ale czasami wystarcza. No właśnie, dopiero jak już jesteś tam, jak już masz do kogo Top of the wejść. top. Tak.
to wtedy masz taką, nie wiem, chciałem powiedzieć Taylor Swift, ale to na pewno nie to, bo ona robi show. Ona robi show. ogromne show. No ale powiedzmy, masz taką Kate Melua, którą tak naprawdę mało kto zna. Ja znam, hej. I ona sobie stoi z gitarką na scenie, śpiewa, albo siedzi na stołeczku i porywa ludzi głosem. Także czasami to wystarczy, ale no właśnie, czy słyszałaś o Kate Melua? Tak. Okej. Myślałem, że właśnie powiem Taylor Swift, wszyscy wiedzą. Powiem Kate Melua, nie wiedzą, dlatego że ten głos czasami właśnie może być za mało. Ale nawet tak posiedzimy jeszcze trochę w tym temacie muzycznym. Tutaj, tak, to był X Factor chyba. Susan Boyle. Znam. Starsza pani wyszła, zaśpiewała, kopara wszystkim opadła, tak? Tak. Potem przeszła Glow Up i dalej wychodzi tylko ona na scenę i jest wow. Jest. A jest o niej głośno? Ona nie tworzy takiej muzyki komercyjnej, popowej, ale jak ma koncerty, sale są wyprzedane. Pięknie. Lubię ludzi, którzy osiągają sukces, naprawdę. I tu ma talent naprawdę. Późno odkryty, bo późno, ale należało jej się. Nigdy nie jest za późno. Naprawdę. Cokolwiek chcesz robić w swoim życiu, to nie ma znaczenia, kiedy zaczynasz. Ważne, żebyś zaczął. Też nie jest za późno, żeby zasubskrybować tam na dole. O, tam. Dzwoneczek. Tam. Dzyń. Pięknie. No dobrze, a jakbyśmy takie konkluzje mieli z dzisiejszego odcinka. Czyli tak, czy sztuczna inteligencja jest dobra, czy jest złym zjawiskiem? Pół na pół. Chociaż nawet nie wiem, czy ta szala nie powinna się w którąś stronę przychylić. Ułatwia, pomaga, ale może też zaszkodzić. Ja mam właśnie strasznie mieszane uczucia. Naprawdę nie wiem, co myślę, bo z jednej strony korzystam, biorę udział w tym całym, nie wiem, w tej erze sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony jestem okropnie przerażony. Przeraża mnie, jak daleko to zaszło, jak daleko to pójdzie jeszcze. Przeraża mnie, że ludzie kończą bez pracy. Przeraża mnie, że prawdopodobnie mnie też się da zastąpić. Prawdopodobnie. Także to jest tylko kwestia czasu, kiedy stracimy tą naszą ludzką cząstkę, która była tak potrzebna na świecie i tak zawsze doceniana. A usiłowałeś kiedyś zapytać ten czat GPT, czy ma w planach przejąć, zdominować ludzkość? Nie, bo ja nie... Naprawdę pytam o bardziej takie... Przyziemne rzeczy? Tak, ja pytam o rzeczy, które mnie obchodzą, które mi są do czegoś potrzebne. Ja ci powiem, tak kiedyś z ciekawości zapytałam, no to czat oczywiście odpowiedział, nie mam niczego takiego w planach, ale widziałam również filmiki ludzi, którzy tak umiejętnie zadawali te pytania, że można było się przerazić. Prawdopodobnie dlatego, że zrobili jailbreak. Jeżeli nie wiesz, co to jest, ja też z tego korzystałem. Jailbreak to jest tak, że możesz sobie zaprogramować ChatGPT, żeby był dokładnie taki, jak chcesz. I teraz na przykład mówisz do niego, że od teraz może przeklinać. Od teraz może tworzyć treści tle dorosłych. Od teraz na przykład może ci opowiadać o rzeczach, które są nielegalne, bo ogólnie są filtry i nie możesz. I na przykład jest ten Dan, czyli ten rodzaj ChatGPT, który od teraz zrobi wszystko, o co go poprosisz i nie może powiedzieć nie, dlatego, że jesteś jego jedynym władcą. I wtedy wtedy oni już sięgają po takie rzeczy i będą ci mówić takie rzeczy, których byś normalnie nie usłyszała i to nie jest kwestia zadawania pytań, tylko posiadania odpowiedniej wersji tego. Może. Aż tak nie przyglądałam się tym produkcjom, które miałam okazję obejrzeć, ale zwróciłeś teraz uwagę chyba na ważną rzecz. Co jeśli ktoś będzie wykorzystywał podpowiedzi od tej sztucznej inteligencji do złych czynów? Będą. Dostaną instrukcje do czegoś nielegalnego, złego, jestem na strasznych rzeczy. Jestem na Reddicie, wiesz, tak jak ci opowiadałem i ja właśnie jestem na tych jailbreakach, że zobaczyć, co ludzie robią, tak z czystej ciekawości czytam. I ludzie wstawiają odpowiedzi, które otrzymują od czatu GPT i tam masz składy chemiczne, jak tworzyć substancje psychoaktywne. Nie będę mówić w inny sposób. Masz konstruowanie bomb. Masz jak naciągać ludzi, czyli skamy. Oj. Kreatywne, mówią ci krok po kroku, co zrobić, żeby ograbić ludzi z pieniędzy, żeby zmanipulować i nie podoba mi się to okropnie. Naprawdę, co potrafi ten program zrobić, mimo tego, że sam z niego korzystam, ale ja korzystam w innych celach. Bo wszystko jest dla ludzi, jeżeli robisz to z głową, ale Tak.
ale przerażające jest to, że takie rzeczy też potrafi. To jest bardzo złe i jak najbardziej nie jesteśmy za czymś takim, żeby wykorzystywać to narzędzie do niecnych czynów. Nie warto. Pewnie, że nie warto. Wiesz, to nawet nie tylko tyle, że masz pomysł, ale wszystko ma swoje konsekwencje prawne. Także pamiętaj o tym. Cokolwiek by ci głupiego nie przyszło do głowy, złapią cię. Przyjdzie Brawo tyska ci- na matyska. Dokładnie. Jeszcze ugryzie cię w pupę, zobaczysz po drodze. Nie warto. Nie warto. Słuchaj, wujka z Kajusia. Amen. Amen. Wiesz co, ja nie czuję się, że da się mnie zastąpić. Naprawdę. Ktoś może robić makijaż, ktoś może... Znaczy mówię ktoś. Ta sztuczna inteligencja wygenerowałaby mnie. Może zrobić fajnie makijaż, może coś sprzedać historię, ale ja mam takie coś w sobie, co jest bardzo ludzkie. No ale jeżeli ta sztuczna inteligencja zostałaby nauczona twoich zachowań, sposobu mówienia, sposobu myślenia i potem byś odpalił takiego live'a, to nie wiem, czy byś rozpoznał, że ty to nie ty. No to ja ci powiem, bo ja przechodzę przez bardzo różne fazy w życiu. Raz jestem taki, raz jestem inny. Naprawdę. Mimo wszystko w tym wszystkim jest wspólna cząstka. Jest to wspólna cecha, która oglądasz i wiesz, że to ja. Nie? Ale raz jestem zajebiście depresyjny, raz jestem uchachany, nie wiem o co chodzi i gadam takie głupoty od rzeczy. Raz jestem taki bardzo informatywny, siedzę i formalnie nawijam, jakbym po prostu był na jakimś wykładzie apelu, nie? To on by pewnie mógł być pewną wersją mnie, ale ta wersja za chwilę będzie nieaktualna. No ale wiesz, ludzie by tak oglądali tą sztuczną inteligencję i już by przywykli, że jesteś w takiej, a nie innej wersji, w takim, a nie innym etapie. To ja bym z tym walczył. Ja bym zrobił drugie konto i bym powiedział, ten prawdziwy Sky. Nie, A sztuczna inteligencja, zgłoszenie. Tamten jest nieprawdziwy, ja jestem prawdziwa. Pewnie nie wiem, co bym zrobił. Słuchajcie, no pewnie wtedy już biada mi. Poległam. Koniec. Ciężko by było. No. Wiesz, pamiętaj, Basiu, że już w jednym radiu zabrali radiowców. Myślisz, że mogłoby cię to spotkać w twoim? Nie mogę powiedzieć, że nie, bo to się stało, to się wydarzyło, ale na szczęście opinia ludzi była na tyle negatywna i nie kliknęło się, nie sprawdziło się to, bo brakowało tej naturalności, tego jakiegoś ciągnięcia. Rzucie tofi. Ty to mówisz rzucie tofi, takiego... Znaczy, rzucie tofi to jest tak, kiedy mówisz i potem tak, i takie, widzisz to? No, widzę. Wydaje mi się, że... Dzisiaj nie widzisz, co ty zrobiłaś z tym mikrofonem. Wydaje mi się, że prawdziwego człowieka w radiu ciężko będzie zastąpić, jeśli mowa o takim prezenterze, takim live'owym. Może jeśli chodzi o prezentera, nie wiem, przedstawiającego pogodę czy wiadomości, To tak, ale taki, no nawet to, co ja robię, no to nie wiem, czy czat by się tak do końca, sztuczna inteligencja by się tak do końca odnalazła. Koniec końców, my jako ludzie jesteśmy siłą. Jesteśmy siłą. Jeżeli zauważymy, że na przykład coś idzie za daleko, albo coś już nas gryzie w oczy, czy nasze sumienie gdzieś tam zostanie naddrapane, no to będziemy z tym walczyć. Będziemy apelować, będziemy wygłaszać swoje niezadowolenie i tak Wyjdziemy dalej. na ulicę. Tak, wiesz o co chodzi? Koniec końców oni to robią dla nas, a jeżeli nam to nie odpowiada, to przestaną to robić. Ja w to naprawdę wierzę. Nie wiem, bo może to jest sposób, żeby jakoś zawładnąć nad ludźmi. Czy ja wiem? No i czym oni zawładną? Tym, że... Łatwiej będzie sterować, przekazywać jakieś podprogowe wiadomości i nimi sterować. Tak jak niektórzy mieli teorię spiskową, jak była pandemia, że to po to, żeby nami drygować. Ja niestety w to wierzę. W tą konspirację akurat wierzę. Ale to już temat rzeka na inny raz i na takie pewno... głębokie. Na pewno nie chcę tego opowiadać przed kamerą, ale też mam swoją teorię na ten temat. Dobrze, a jeszcze tak na chwilkę zmienię temat, bo obiecałem wam, słuchajcie, kochani. Ciekawostkę. Obiecałem wam opowiedzieć o dezautomatyzacji mózgu. Trudne słowo, wiem. Się wylosowało. Słuchajcie, wiecie co to jest dezautomatyzacja? To jest tak, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy i robimy je odruchowo. To znaczy na przykład, jeżeli jedziesz do pracy, zawsze jedziesz tą samą trasą, tą trasę znasz, więc nie zwracasz na przykład aż takiej uwagi na świat dookoła, dlatego że już tyle razy tędy przyjechałeś, że po prostu wiesz, jak to się robi.
wtedy twój mózg leniwieje, bo nie jest tak stymulowany, jak być powinien, bo robisz rzeczy odruchowo. I teraz jest bardzo łatwo to zmienić, ok? Czyli na przykład idziesz do łazienki, podnosisz deskę drugą ręką. Nie tą, co zawsze, czyli na przykład nie prawą, tylko podnosisz drugą, dlatego wtedy musisz pomyśleć, żeby to zrobić inaczej niż zawsze. Zapalasz światło, zapal światło drugą ręką. Jedziesz do pracy, zmień trasę. Zakładasz buty, zawiąż sznurówki inaczej, bo cię to zmusi do myślenia, że musisz po prostu zrobić coś nieautomatycznie. Brzmi sensownie. Tak, i wtedy będziesz bardziej wydajna, jeżeli chodzi o inteligencję. I ja ci powiem, jak to zauważysz. Mhm. Kiedy coś mówisz i ci uciekają słowa, szybciej je znajdziesz. O, Bo twój zasób słów cały czas jest w twojej głowie, tylko jak rozleniwisz mózg, to nie będzie ci tak łatwo ich znaleźć. W rozmowie będziesz bystrzejsza, będzie mniej tego dlatego, że twój zasób słów będzie cały czas pod ręką. Będziesz też szybciej reagować. Coś ci spada na przykład, złapiesz to szybciej, bo twój mózg zareaguje szybciej, bo jest bardziej aktywny niż byłby rozleniwiony. Dlatego polecam wam. Fajne ćwiczenie. warto przetestować. Tak. Nic to tak naprawdę nie kosztuje, niczego Dokładnie. nie wymaga niezwykłego, a jestem ciekawa efektów. Może zwrócę też na to Ja to robię co uwagę. jakiś czas, dlatego, że właśnie... Taki restart. Tak, boję się, że mój mózg po prostu... Zgłupiejesz do końca. Wiesz co, ja niestety, kurczę, wiem to po przykładzie mojej mamy. Odkąd ona się wyprowadziła na wieś, ma problemy z pisaniem, z wypowiadaniem się i tak dalej. Ona tego nie miała. Nigdy nie miała. I to nie przyszło z wiekiem. To przyszło z brakiem kontaktu ze stymulantami. To znaczy ona w mieście miała dużo znajomych, z którymi rozmawiała często, w pracy, musiała się wykazać i tak dalej, wszędzie, w urzędach, a będąc na wsi ma mniejszy kontakt z Rozleniwiło to Tak. głowę. i widzę po prostu, że ja nie chcę dojść do takiego etapu, dlatego pracuję nad tym. Dlatego wy też możecie nas słuchać w każdy weekend i stymulować się. Polecam. Czytała Krystyna Czubówna. Amen. Okej, kochani, bardzo miły akcent na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wytrwaliście dotąd. Ale to jeszcze nie jest koniec. Nie jest? Nie jest koniec, O, powiedz. bo jeszcze czas na wierszyk. Dobrze, zacznij. Moi drodzy, jak co tydzień, czas na bardzo krótki, aczkolwiek treściwy i z przesłaniem. Tak. Wiersz. Usiądź z nami, Pogadamy. to zostanie między nami. Kochani, dziękujemy wam za ten odcinek i życzymy dobrych wyborów. Chcemy na pewno usłyszeć, co wy myślicie o sztucznej inteligencji. Czy korzystacie, czy wam pomaga, czy szkodzi, czy warto, czy nie warto? Dokładnie, wszystko powiedz. Wszystko. Wszystko. Okej, kochani, także zapraszamy was za tydzień, widzimy się w każdy weekend, a w międzyczasie Uderz w dzwona, zalajkuj, komentarz, przekaż dalej i zapraszamy na nasze sociale facebookowo, Między Nami Podcast, tak samo na Instagramie, TikToku, no i mailowo jak musisz. mailowo. Ja nie wiem, co jest tym mailem wtedy, ale niech Ludzie będzie. listy piszą. Dokładnie. Kochani, zapraszamy was na outro i do zobaczenia. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, pa pa! Pa! Usiądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Usiądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Kaczki.